Historia granicy II Rzeczypospolitej w Wielkopolsce to oczywiście przede wszystkim historia powstania wielkopolskiego, jednego z nielicznych zwycięskich polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych. Takim miejscem, które ja odwiedziłem, było dla mnie szczególnie ciekawe, był Zbąszyń. Tam znajduje się bardzo ważny węzeł kolejowy, w którym toczyły się zaciekłe walki. Ostatecznie Zbąszyń trafił do Polski. Niemcy byli do tego stopnia rozgoryczeni utratą tego strategicznego punktu, że zaraz po drugiej stronie granicy na terytorium Niemiec wybudowali własną stację kolejową. Dzisiaj jest to miasteczko Zbąszynek, stworzone właśnie całkowicie od podstaw z uwagi na ten dworzec. Do Zbąszynia docierały pociągi z Berlina, Paryża, które potem przez Warszawę, Mińsk pędziły aż do Moskwy, a nawet dalej, do Władywostoku. Także Zbąszyń, Wielki Zbąszyń to były takie prawdziwe zachodnie wrota II Rzeczypospolitej. Ten dworzec, te budynki widziały wiele koronowanych głów. Także miejsce wydawałoby się takie niepozorne, a jednak nasycone historią. Tam również miałem okazję poznać pana Wojciecha Olejniczaka z Fundacji Tres, który ma świetną, kapitalną kolekcję szklanych negatywów z fotografiami z okresu właśnie powstania wielkopolskiego, których autor wykonywał zdjęcia zarówno powstańców, jak i żołnierzy niemieckich. Także taka niezwykła, ilustrowana opowieść o wydarzeniach sprzed 100 lat. Wydarzenia, które z kolei dzisiaj gdzieś rezonują właśnie w Wielkopolsce w takich przestrzeniach miejskich, w przestrzeniach publicznych poprzez sztukę, poprzez murale. Otóż w ostatnich latach ściany i mury Wielkopolski pokryły się obrazami upamiętniającymi powstanie wielkopolskie, przywódców powstania wielkopolskiego, przywódców polskich politycznych, którzy walczyli o wolność Polski i o Wielkopolskę, o przyłączenie ziem Wielkopolski do odradzającej się Rzeczypospolitej. Takich murali jest bardzo wiele. W ogóle pierwsze z nich były tworzone przez środowiska kibicowskie, potem tę ideę podchwyciły samorządy, firmy prywatne. Teraz tych murali jest bardzo wiele. Mnie szczególnie spodobał się jeden z murali w Pile, właśnie wykonany przez kibiców, bo po pierwsze takie działanie oddolne, a po drugie Piła była do wojny miastem niemieckim i to bardzo silnie niemieckim. W dzisiejszym takim monumentalnym budynku szkoły policyjnej mieściła się kiedyś stolica marki granicznej poznańsko-zachodnio-pruskiej, która została utworzona z tych ziem Wielkopolski i części Pomorza, które nie weszły do Polski, które zostały przy Niemczech. To miał być taki przyczółek, taka marka graniczna na poczet ewentualnego przyszłego odzyskania dla Niemiec tych polskich ziem. Więc miasto bardzo silnie niemieckie, jednocześnie praktycznie całkowicie zniszczone w trakcie II wojny światowej. Potem miasto mocno komunistyczne, no a dzisiaj gdzieś odwołujące się właśnie do tradycji powstania wielkopolskiego. Zresztą też w tym mieście, w budynku dzisiejszego Muzeum Okręgowego kiedyś mieścił się polski konsulat. Zresztą nawet przed tym budynkiem stoi polski słupek graniczny. Także Wielkopolska w ostatnich latach, też z uwagi oczywiście na rocznicę, żyje powstaniem wielkopolskim, no ale są takie miejsca, które powstańcom się oparły. Jednym z takich miejsc jest wioska Świętno, która w 1919 roku ogłosiła niepodległość jako wolne państwo Świętno albo wolna Republika Świętno, w zależności jak tłumaczyć. Na jego czele stanął pastor Emil Gustav Hegemann. Ministrem spraw wewnętrznych został burmistrz Henryk Drescher, a ministrem wojny nadleśniczy Karl Teske. Oni wspólnie w oberży Wolfa powołali do życia no właśnie takie państwo. I teraz co najciekawsze, to państwo zostało uznane na arenie międzynarodowej, zostało uznane przez zwycięskie mocarstwa, zostało również uznane przez polskie władze powstańcze i funkcjonowało przez 218 dni. Miało swoje granice, wydawało dokumenty urzędowe, wydawało dokumenty tożsamości, miało właśnie nawet siły zbrojne powołane, istniały plany powołania marynarki, może nie wojenne, czy wojennej, ale takiej wojennej na jeziorach, do którego w końcu nie doszło. Zatem miało różne atrybuty państwowości.
Dla mnie ten przykład jest, znaczy, ta historia jest przykładem tego, jak po prostu zmysł i kunszt polityczny potrafi zmieniać historię, bo po prostu pastor Hegeman dobrze wykoncypował, że można nawet w przypadku jednej wsi powołać się na zasadę samostanowienia narodów, no i w ten sposób dać odpór powstańcom wielkopolskim. Militarnie byłoby to niemożliwe, politycznie się udało. Pastor raczej nie sympatyzował z Polakami, myślę, że wprost przeciwnie, za Polakami nie przepadał, bardzo nie chciał, żeby Świętno stało się polskie, no i doprowadził do tego po tych 218 dniach niepodległości, że wolne państwo Świętno podjęło suwerenną decyzję o przyłączeniu do Niemiec. I w ten sposób Świętno przez 20 kolejnych lat było częścią Niemiec, a nie Polski. Także przykład wolnego państwa Świętno i pastora Hegemana pokazuje, że zmysł polityczny, przebiegłość polityczna nawet pojedynczego człowieka potrafi wpływać choćby w takiej mikroskali na losy świata, a przynajmniej na losy tych lokalnych społeczności. Natomiast po II wojnie światowej oczywiście te tereny zostały przyłączone do Polski, a niemieccy mieszkańcy zmuszeni do ucieczki. Również pastor Hegeman został zmuszony do ucieczki. Szczególnie, że historia Świętna była wykorzystywana przez propagandę hitlerowską jako przykład właśnie takiego zdrowego żywiołu germańskiego w opozycji do Polaków. Także tym bardziej po tej historii Świętna niewiele się dzisiaj ostało. Jak ja tam byłem, nie spotkałem nikogo, kto by pamiętał czasy wolnego państwa Świętno. Taką relację udało się w latach 60. nagrać ekipie telewizji polskiej, która tam spotkała pewną mieszkankę. Ja dzisiaj znam te opowieści już tylko z drugiej ręki, ale na szczęście są takie osoby jak Waldemar Warciarek i Sebastian Ceglarek, nauczyciele historii, pasjonaci, krajoznawcy, którzy tę historię przypominają i ją opowiadają. Wielkie podziękowania dla was, panowie. Ale skoro mówimy, że w 1945 roku, no to pogranicze Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa lubelskiego było świadkiem po pierwsze tego, jak odchodzili Niemcy, ale też świadkiem tego, jak przybywali tam Polacy wypędzani ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Oni tutaj przyjeżdżali, byli przez miejscową ludność często traktowani w sposób podejrzliwie przez Wielkopolan, którzy patrzyli na nas, tacy niby Polacy, tacy nie do końca Polacy, bo tak inaczej mówiący, mający inne obyczaje. Także przez wiele jeszcze dekad, lat, może po części dnia dzisiejszego istnieje pewna różnica, istniały pewne tarcia pomiędzy tymi Wielkopolanami z dziela pradziada, autochtonami, a przybyszami ludźmi, Polakami ze wschodu, którzy tutaj przybyli jako rozbitkowie, bez niczego, często doświadczeni bardzo traumatycznie tym, co tam na wschodzie się wydarzyło. Takim szczególnym miasteczkiem jest Wschowa, dokąd przybyło bardzo wielu Polaków ocalałych z rzezi wołyńskiej. Przez wiele lat o tym, co tam się wydarzyło, właściwie nie wolno było mówić. W czasach PRL-u komuniści po prostu zakazywali. To był temat tabu, o którym się nie rozmawiało. Dopiero ostatnie lata przynoszą możliwość opowiadania o tym głośno. Ja miałem okazję porozmawiać z panią Antoniną Tokarz, która wspominała to, jakim cudem udało im się ocaleć z rzezi wołyńskiej. Pokazywała mi złotą 5-rublówkę, którą tata zaszył jej w kołnierzyku na wypadek, gdyby właśnie wpadła w ręce banderowców, to miała się tą złotą 5-rublówką wykupić. Na szczęście nigdy nie musiała tego pieniążka wyjmować, który i tak pewnie nie uratowałby jej życia. Ona spędziła z ojcami wiele tygodni na poddaszu, przymierając głodem i obserwując, jak wieś dookoła jest palona i mordowana. Także niezwykle trudna historia. I takich historii w Wschowie jest bardzo wiele i to też, myślę, pokazuje, że nam się wydaje, że tutaj ten obszar nasz polski jest taki jednorodny, że tutaj Wielkopolska, Dolny Śląsk, no tak, tacy sami takie tereny, no po prostu od zawsze polskie. Tymczasem to są tereny nie tylko, które były pograniczne, które przechodziły z rąk do rąk, ale też których mieszkańcy noszą w sobie bardzo trudne historie związane z tym również, co wydarzyło się właśnie na wschodzie, chociażby na Wołyniu. Także dla mnie opowieść o Wielkopolsce to również opowieść o tej zupełnie drugiej stronie granicy, o dramacie Wołynia, który dobrze dzisiaj jest przypominany, bo tak jak wspominała pani Antonina, opowiadając tą historię, że tak naprawdę do wojny Polacy, Ukraińcy byli sąsiadami. No, bo oczywiście były pewne animozje, ale generalnie ludzie się razem bawili, świętowali, pracowali. Nie było nienawiści.
potem przyszła wojna, coś pękło, ludzie zaczęli się mordować, choć byli też właśnie dobrzy Ukraińcy, którzy chociażby ich rodzinę ostrzegli przed nadchodzącymi pogromami. Ale że ta nienawiść wlała się w serca ludzi i dzisiaj bardzo trudno jest ją przezwyciężyć, ale najważniejsze jest to, żeby o tym mówić, żeby o tym nie zapominać, bo tylko to daje szansę na oczyszczenie, na pogodzenie się z tą przyszłością i też na wzajemne, na wybaczenie.